W dzisiejszym vlogu ostatnie jazdki w Suszcu na Backyardzie i przenosimy cały ten plac zabaw na nową lokalizację. Dzień na Backyardzie. Także otwieramy ten burdel. Moi drodzy, na dole czeka Dawid Wilkus i na ile lajków Dawid skoczy na dżiberze? Na jednego lajka. Wkurzanie kamerzysty, część pierwsza. Czekaj. Dawid zmienia ochraniacze, więc to czas na Protection Question. Dzisiaj mam takie pytanie, a może nie pytanie, zadanie. Zadanie jest takie. Chciałbym, żebyś mi wymienił 3 śląskie słowa, rowerowe 3 śląskie słowa. Koło to rower, szuszblech, błotnik, keta, łańcuch. A ja powiem, że ty jesteś szaszek. Szaszek, masz taki Taki wariacik. wariacik. Ty to jesteś Ty jesteś szaszek! Na rozgrzewkę trampbike, wiadomo. Parspina się można nauczyć. Jedną. No to są te właśnie nowoczesne techniki treningu, jak widać. Trampbike. To poprawia koncentrację, to poprawia technikę. Później młodzież pokaże, jak się to robi, bo oni tutaj wymiatają. Chwilę miałem przerwy, a za niedługo zawody w Kalnicy w sumie, więc chcę się po prostu rozjeździć i porobić sobie od podstaw do jakichś tam bangerków. Tyle zrobiłem barów. Pierwszy raz w życiu. Ty, pierwszy raz? A najlepsze jest to, że jak chciałem 5, to bardzo łatwo było mi zrobić 4. Jakbym chciał 4, to bardzo łatwo by mi było zrobić 3. Więc pomyślałem, że zrobię 6 barów, wtedy zrobię 5. W sumie wymyśliliśmy, że w samochodzie kamerami można nagrywać jazdę na rowerze, triki. Więc próbujemy zrobić takiego follow cama, tylko musimy jakoś się dograć z panem kierownikiem, znaczy kierowcą. Jedna leci, pach, druga idzie na. 2 złote kierowniku. No tak wie, ja autka przypilnuję. Co? Fajne rybie oko? Fajne, no. Wow! Fajnie. Chyba tylko na płaską poduchę kiedyś robiłem 6 whip double bar. A teraz tak kręcę i mówię, o, dużo czasu. Założyłem takie hulajnogowe gripy, które są gąbkowe. Nie dość, że one są takie miękkie, są turbo tanie. To są lekkie, bo ważą 2 razy mniej niż gripy gumowe. Niby nieduża różnica, ale czuć. A trzyma to dobrze? Super, no. Zajebiście. Nie ślizga się, No. Rampa na motor. Znaczy to jest rampa w 2 kawałkach, trzeba to złożyć w jedną. I z tego się leci ponad 20 metrów, podobno. To się różni od rowerowego głównie tym, że jest tutaj taka siatka, więc dodając gazu motorem opona się ładnie w to wgryza i nie tracisz przyczepności wtedy. No i jest to całe ze stali, bo to musi być turbomocne. Stalowe tutaj jedynie są mięśnie Wilkusa. Stalowe to ja mam nerwy z tobą, Wojtek. Ja na motorze mógłbym skoczyć, ale tylko tą jedną część. Żeby nie doczepiać. Mówi się motocykl, czy motor też można mówić? Motor crossowy. Nie wiem, ja mówię motor, albo crossuwa. Motor. A gdzie można rozwiać wątpliwości? W komentarzach. Rozwiejmy te wątpliwości raz na zawsze. LWG. Rozkmincie to i napiszcie w komentarzu, co to znaczy. Koniec?
miejscówka dała mega dużo progresu, jazdy i jakby spędziłem tam większość czasu na rowerze. No a teraz jest taki cichy plan, żeby przenieść to miejsce i trochę rozwinąć miejscówkę, żeby było więcej miejsca, więcej możliwości i więcej trików. Będzie speedbox w tym lesie, w tamtą stronę się będzie jechać, zjeżdżać. Bo musi być na północ jazda, żeby nigdy nie ślepiło w oczy, żeby dało się zawsze jeździć. No, prawie że pierwszy transport jakichś rzeczy, poducha płaska, jakieś tutaj mniejsze rzeczy, mały kikerek przy okazji. Podobno składamy klocki Lego, żeby dało się jeździć jak najszybciej. Nie ma backyardu bez grilla, więc grill jest, ale nie ma jeszcze backyardu, ale to się wszystko naprawi. Ile na blacie? Plus, nie, za dużo, 46 mm. Tutaj, proszę Państwa, powstaje wieża, tam będzie rezi, przemomierzy. Kurde. Jest prąd. Na razie prowizoryczny, ale jest. W sumie dzień czwarty prac, ale pierwszy dzień tutaj układamy te klocki już powoli. Najważniejsze jest to, żeby tak za 2 dni pojeździć, bo zbliżają się zawody, więc mam nadzieję, że w weekend będzie jazda. Linijka. Kolejny dzień budowy, któryś tam idzie wolniej niż myślałem, bo już myślałem, że dzisiaj będzie jazda. Jazda jest jak na razie ciężarówką. Wieża postawiona, rezi już odpalaliśmy i fajnie się ułożyło. Jeszcze chwila i będzie można jeździć. Dawaj, odprowadź nas jeszcze. Zapraszam. Więc tak, postawiliśmy wieżę, która była w Suszcu, ale postanowiłem, że wystarczy tutaj jeden zjazd z najwyższego punktu. Jeszcze trochę później dobudujemy, żeby dało się jeszcze szybciej zjeżdżać. No i dla bezpieczeństwa i komfortu jest zjazd jest 2,5 metra szerokości, więc 2 razy szerzej niż było. Na razie sklejki, które prowadzą do kickera na rezi, a w niedalekiej przyszłości będzie tu jeszcze odbicie na płaską poduchę. To był główny punkt przenosin, żeby było więcej miejsca, żeby 2 poduchy działały jednocześnie, czyli na wprost będziemy skakać na rezi, tam będzie flatback działał. Mam nadzieję, że też w tym samym momencie jeszcze bomber lock i w sumie jeszcze jest koncepcja na dropa. No i jest ta zwyżka właśnie, z której na razie tymczasowo można dropa latać. Za rezi będzie quarter z rezi. Z 2 stron wybicia i lądowanie, tak jak było w Suszcu. Mam nadzieję, że powstanie tutaj rollin, który był w Suszcu na gąbkach i on będzie prowadził na jakąś linię taką hopkowo-pump-trackową z ostatnią hopą jakąś miękką typu landing bag. Przenosiny nam zajęły 8 dni roboczych, więc misja wykonana, żeby dało się cokolwiek jeździć i potrenować przed Kalnicą. Także dzisiaj jeździmy i katujemy. Uroczyste pierwsze odpalenie poduchy na pierwszy trening w nowej miejscówce i jazda. O, nie jazda. Błęcina, przecież powtarzałem, my nie robimy w elektryce. Jeden i drugi i trzeci wentylator. Co, jechane? Skok. Historyczny moment. Nie, lecimy. Zaczynamy zabawę. No ale dziwnie.
Bazę robimy, tak. baza dropowa na Kalnicy. Podstawa była jak na kopie się zaczyna od flipa, to na dropie się zaczyna od fronta. Pawełek jest w mega formie, ja nie wiem co tu się dzieje. Od razu takie grube rzeczy. Nie, 9 metrów mamy na platformie. Poducha ma około 5, więc dropa jest ze 4, ale lecimy trochę dalej. Więc tam jest jakieś 5 metrów spadania około. Ta platforma mega krótka, także tutaj się trzeba spinać, żeby złapać taki ogar przed skokiem w ogóle. O! O ja pierdolę! Jakbym miał grzywę, to bym już jej nie miał. O, usiadłem na oponie, ale na szczęście utrzymałem, żeby mnie nie wciągło bardziej tam pod siodło. Ale fajnie. Fajnie, że z bomby siadło. Double whipek to jest taki najtrudniejszy trik chyba z dropa, który wymaga najwięcej siły, żeby go wykonać. To też fajnie było na zawodach robić, bo tych flip barów ostatnio dużo, więc może spoko by było. Teraz już byłem pewny, wiesz, wylądowałem fajnie, twardy. To od razu było widać, Tak, że tak, jest taka tak. siła w tym. Już jak kręciłem bana, to już się czułem, że wiesz, że jadę. Pokaż mi jeszcze ten sekretny tutaj trik. A z tą poduchą? Całą poduchę, którą mieliśmy wcześniej w Suszcu, została włożona jeszcze jedna poducha. Czyli podniosła tylko część poduchy, zwiększył się kąt. Jest większy step up i jest dużo lepiej i nie ma takiego dobicia na lądowaniu. Dobra, to może tego 3 downside'a zakręcę, jak już tu jestem. Już wszystko zrobiłem dzisiaj. O, wypuśćcie mnie! Misterek no hand. Trzeba sobie przypomnieć, jak to się robi na dobre zakończenie treningu. Yeah. Umiem. Pierwsze koty za płoty. Jeszcze daleko do tego, jak chcę, żeby to miejsce wyglądało, więc będziecie mogli śledzić ten proces, jakie tu jeszcze będą zmiany i co tu będzie się działo, bo jest jeszcze sporo roboty. Najważniejsze, żeby od czegoś zacząć. Elo.